Zajmiemy się dzisiaj pewnym bardzo praktycznym zadaniem. Obliczymy wysokość drzewa na podstawie długości jego cienia. W tego typu zadaniach drzewo może być równie dobrze zastąpione wieżą, obeliskiem czy też innym obiektem. Zanim udasz się fizycznie w teren, aby dokonać swoich pomiarów, spójrzmy najpierw na naszą poglądową wizualizację tego zadania, żeby na pełnej świadomce wiedzieć, co trzeba zrobić. Na środku naszej wirtualnej sceny rośnie sobie okazały klon pospolity, rzucający cień. To, co nas najbardziej interesuje, to zmierzenie wysokości tego drzewa, bez konieczności wspinania się na nie. Posłużmy się w tym celu przyrządem w postaci drewnianej tyczki. Przede wszystkim należy zacząć od przeanalizowania zadania, aby ustalić sobie pewne logiczne fakty i zebrać dane. Zauważmy zatem, że promienie słoneczne dobiegające do Ziemi od Słońca można traktować jako równoległe do siebie półproste. Ponadto, jeśli pomiaru dokonujemy na niewielkim obszarze, np. na podwórku, to śmiało możemy przyjąć, że promienie słoneczne padają na nie wszędzie pod takim samym kątem. Dlatego też tyczkę możemy nabić w dowolnym jego miejscu. Na naszym modelu kąty padania promieni słonecznych na powierzchnię gruntu w wybranych przez nas miejscach oznaczyliśmy greckimi literami alfa, beta, gamma. Kąty te są sobie równe, co zapisujemy w naszych danych. Najwygodniej jednak nabić tyczkę na końcu cienia drzewa lub w jego cieniu, w taki sposób, by końce cienia tyczki i cienia drzewa się pokrywały. Zostało to ukazane w modelu przestrzennym. Koniec cienia drzewa oznaczyliśmy literą B, podnóże drzewa oznaczyliśmy literą A, wierzchołek drzewa oznaczyliśmy literą C. Właściwie to literą C oznaczyliśmy wierzchołek samego abstrakcyjnego pionu drzewa, który jednocześnie stanowi jedną z przyprostokątnych naszego abstrakcyjnego trójkąta prostokątnego ABC. Ale ty, stojąc przed swoim drzewem, w rzeczywistości raczej nie zobaczysz tam abstrakcyjnego trójkąta z kolorowych, przerywanych linii, no chyba że posiadasz jakieś nadnaturalne zdolności lub jesteś pod wpływem jakichś substancji psychoaktywnych wywołujących efekty abstrakcyjnego widzenia. Pomocna zatem okazuje się nasza trójwymiarowa wizualizacja zadania, wspomagająca Twoją wyobraźnię. Nabijamy tyczkę pionowo w ziemię w wybranym przez nas miejscu. My, dla uproszczenia obliczeń, nabiliśmy ją tak, by mierzyła dokładnie 1 metr od powierzchni gruntu. Teraz musimy zmierzyć metrówką, ile mierzy długość cienia drzewa oraz długość cienia tyczki. Nasze pomiary wykazały, że długość cienia drzewa wynosi 15 metrów, natomiast długość cienia drewnianej tyczki wynosi 1 metr i 20 centymetrów. Jeśli tyczkę nabiliśmy pionowo, to oznacza, że mamy trójkąt prostokątny, w którym przyprostokątnymi są długości tyczki oraz jej cienia. A przeciwprostokątna to odcinek od wierzchołka tyczki do końca cienia tej tyczki na ziemi. Zatem mając dane długości przyprostokątnych tego naszego trójkąta, możemy policzyć ich stosunek własnością tangens kąta alfa. Tangens to w naszym przypadku stosunek długości tyczki do długości jej cienia. Zatem do wzoru na tangens kąta alfa podstawiamy nasze dane. Liczymy, że stosunek ten wynosi 0,8333, co zapisujemy w naszym rozwiązaniu. Możemy także przy okazji odczytać z tabelki wartości funkcji trygonometrycznych, jaką wartość ma ten kąt alfa w stopniach. Choć nie jest to konieczne do rozwiązania tego zadania, pozwoli jedynie sformułować przejrzystą odpowiedź. To, co jest kluczowe do rozwiązania tego zadania, to sam ten stosunek długości. Zauważ, że ta sama proporcja zachodzi także dla wysokości drzewa w stosunku do długości jego cienia, bowiem trójkąty te są podobne. Innymi słowy, są one proporcjonalne. Wniosek taki wynika z tak zwanej cechy podobieństwa trójkątów kąt-kąt. Jeżeli dwa kąty jednego trójkąta są równe odpowiednim dwóm kątom drugiego trójkąta, to te trójkąty są podobne. W naszym przypadku kąt alfa jest wspólny dla mniejszego trójkąta związanego z tyczką i tego dużego trójkąta ABC związanego z drzewem. Drugim takim samym kątem jest kąt prosty. Oczywiście do takiego samego wniosku możesz dojść czysto zdroworozsądkowym rozumowaniem, bez chwilowej znajomości twierdzeń o podobieństwie trójkątów. Możesz na przykład wyobrazić sobie, że skoro tyczka jest ograniczona między dwoma ramionami kąta alfa,
to gdybyśmy hipotetycznie wydłużyli tę naszą tyczkę do wysokości drzewa, cały czas pilnując, żeby była ograniczona między tymi stałymi ramionami kąta alfa, to spostrzeżesz, że także cień tak wydłużającej się tyczki wydłuża się proporcjonalnie niejako wraz z nią. Zadanie to sprowadza się do spostrzeżenia, że mamy tutaj do czynienia z proporcjami. Jeśli już zidentyfikujemy naszą analizą myślową, że faktycznie w naszym zadaniu chodzi o proporcje, to jesteśmy jedną nogą w domu. Zapisujemy równanie proporcji i wychodzimy prosto na rozwiązanie naszego problemu. Zatem, opierając się na naszej proporcji, obliczmy wysokość h drzewa. Równanie proporcji zapisujemy w naszym rozwiązaniu. Stosunek h przez a jest równy tej samej proporcji, co stosunek c przez b, wynoszącej 0,8333. Zatem przemnażamy mianownik stronami i otrzymujemy wartość niewiadomej h. Wysokość h drzewa wynosi 12,5 metra. Możemy sformułować odpowiedź. Wysokość drzewa, którego cień o długości 15 metrów pada na ziemię pod kątem 40 stopni, mierzy 12,5 metra.